Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na maj. I tradycyjnie zobaczymy dla Was ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach. I całość zakończymy informacją, co wydarzy się w życiu takim zawodowym, co w pracy i w finansach. Na moim kanale pojawiły się już czytania na wiosnę. Tam sprawdziłem, jaka będzie ogólna energia i co przyjdzie do nas nowego na wiosnę. Koniecznie sprawdzajcie, tutaj je gdzieś na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką również znajdziecie linka do tych czytań. Pamiętajcie jednak, że czytania prezentowane na moim kanale są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych. Ja jestem na przykład bykiem, mój ascendent to baran, więc zawsze sprawdzam te oba czytania, czy to jeśli chodzi o tygodniówki, czy miesięczne i tak dalej, żeby mieć szerszą wiedzę na temat tego, co może się wydarzyć. Byki, zacznijmy już sobie i sprawdźmy, jaka będzie dla Was, dla nas ogólna energia na maj. Co się wydarzy? No dobra. Co przychodzi, co się pojawia? To jest bardzo ciekawe i dosyć sprzeczne, dlatego że energia ogólna i to, co przychodzi, jest troszeczkę różne. Co odchodzi do przeszłości? Jak Wy się przedstawiacie w maju? Oj, pięknie. Słuchajcie, byki w swojej energii, dlatego że pojawiła się tutaj królowa monet. Czy tam król monet, to już możecie sobie odwracać. Jaka będzie rada? Słuchajcie, mi pasi to czytanie. Pasi mi jak najbardziej. Czego nie robić, czego unikać. Nie wiem czemu, ale byki mają w radzie, żeby odłożyć pieniądze albo zbierać jeszcze, żeby mieć na coś, co będzie dla Was, na tej zasadzie, że zbieracie sobie pieniądze powiedzmy na wakacje, czy na jakiś tam, telewizor. I jest tutaj rada, żeby jeszcze trochę nazbierać i mieć lepsze wakacje, telewizor, czy cokolwiek, słuchajcie. Chociaż to wcale nie znaczy, że droższe to lepsze, prawda? Słuchajcie, ładne czytanie. Jestem lekko zaniepokojony energią ogólną, ale zaraz powiem, o co chodzi. Tak szczerze mówiąc, ta ogólna energia w ogóle nie pasuje do reszty kart i mi się wydaje, że ta energia ogólna może być złapana z poprzedniego miesiąca lub tam z poprzednich dni czy tygodni. Zobaczcie, z przełożenia jest przepiękna karta dziesiątki kielichów, którą bardzo lubię. Ona przedstawia tutaj rodzinę bądź bliskich, przyjaciół, osoby, które gdzieś ze sobą spędzają czas. Przed nimi jest horyzont, przed nimi jest tęcza, która jest gdzieś symbolem radości, symbolem szczęścia. Dziesiątka kielichów w ogóle mogłaby sugerować o jakimś świętowaniu, o jakiejś zabawie, o tym,
że aura tego miesiąca raczej będzie bardzo pogodna. Gdzieś najprawdopodobniej może być to jak najbardziej związane z urodzinami części z Was, na przykład z moimi. Ale 10 kielichów w ogóle, zobaczcie, przedstawia tutaj Was w otoczeniu swoich bliskich, przyjaciół czy też rodziny i mam wrażenie, że bardzo dużo będzie tutaj pomiędzy Wami kontaktu, miłego spędzania ze sobą czasu, które gdzieś sprawi, że naładują Wam się baterie, taką pozytywną energią po prostu. Ale, i to jest bardzo dziwne, dlatego że zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was 9 mieczy, a 9 mieczy raczej mogłaby sugerować takie zamartwianie się, szukanie dziury w całym, być może problemy ze snem. Jest to informacja, że byki są bardzo wrażliwymi istotami, pewnie zawsze, ale zwłaszcza powiedziałbym, że w tym miesiącu albo na chwilę przed, bo pamiętajcie, że te czytania mogą już gdzieś zacząć rezonować już na chwilę przed. W każdym razie 9 mieczy mogłaby tutaj sugerować taką ogromną wrażliwość, branie do siebie być może nawet tego, co ostatnio się działo, być może, słuchajcie, nieumiejętność doczekania do wiosny, bo słuchajcie, zanim ona przyjdzie, to mam wrażenie, że jeszcze trochę potrwa to, ale tak jak mówiłem, gdzieś mam wrażenie, że to jest podpięcie się do energii z wcześniej, też dlatego, że w ogólnej energii z przełożenia jest 10 kielichów, czyli zupełne przeciwieństwo. To jakby rzeczywiście więzi z bliskimi, spotkania rodzinne, gdzieś dawałoby Wam tą pogodę ducha, tą radość i na tej zasadzie, że dobra, nieważne czy tam pada deszcz, śnieg, czy w ogóle nie ma słońca, gdzieś tutaj wyczujecie się pogodnie. Tak bym powiedział, nie uzależniacie swojego szczęścia, zadowolenia od pogody. Zobaczcie, przychodzi do Was karta siły i jest to karta, która przedstawia trenerkę czarnej pumy. Ta karta, jak sama nazwa wskazuje, mówi o sile, pewności siebie, o konkrecie i ta karta mogłaby jak najbardziej wskazywać na trygon ognia, czyli kogoś spod znaku barana, lwa bądź strzelca. Nie wiem, czemu to się pokazało. Być może gdzieś w związku z tym trygonem, ktoś z Was na przykład szuka dziury w całym bądź się zamartwia, ale tu jest informacja, że raczej nie jest to potrzebne lub uzasadnione w taki, wiecie, w taki konkretny sposób. Ewentualnie, zobaczcie, karta siły dosłownie mówi o tym, że przychodzi do Was siła, konkret, witalność, poczucie, że dobra, wiem co mam robić, poczucie, że w tym miesiącu spędzam więcej czasu, może rzeczywiście z bliskimi i gdzieś to napełnia mnie dosłownie energią, siłą. Bardzo dobrze. I powiedziałem, że to może być dosyć sprzeczne, dlatego że ta 9 mieczy, ale przychodzi siła, przychodzi moc oraz 10 kielichów, czyli radość i bliscy z przełożenia. I teraz zobaczcie wybaczcie, jestem jeszcze trochę chory. Do przeszłości odchodzi karta rycerza buław. Rycerza buław na ognistym, rozjuszonym koniu, który właśnie mógłby przedstawiać osobę, która jest nerwowa, wybuchowa, w gorącej wodzie kąpana, nie umie gdzieś do końca zapanować nad sytuacją i słuchajcie, to może być energia Wasza, na przykład z poprzednich tygodni, dni, czy tam z poprzedniego miesiąca. Ale to odchodzi do przeszłości, przychodzi do Was raczej moc i siła, czyli umiejętność zapanowania nad jakimś ogniem, chaosem i rozjuszeniem. Bardzo dobrze. W każdym razie ta karta rycerza buław mogłaby też przedstawiać osobnika lub osobniczkę z Waszego otoczenia, kogoś właśnie, kto jest rozjuszony, rządzi, przyspiesza, pośpiesza itd., itd. Tutaj gdzieś mam wrażenie, że ta osoba się wycisza. Ale też za Waszą sprawą, bo zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako królowa monet. Pięknie, dlatego że królowa monet, czy tam właśnie król monet, to już w zależności od Was, jest osobą,
która przedstawia trygon Ziemi, czyli byka, panny lub koziorożca. Więc gdzieś wychodzi na to, że jesteście w maju w swojej energii. Pięknie. Jest to w ogóle karta, która mogłaby przedstawiać matkę albo w ogóle osobę, która ma takie bliskie więzi z rodziną. Być może zacieśniacie w tym miesiącu więzi z rodziną, z bliskimi i to właśnie Wam daje taką bazę, takie fundamenty. Karta Królowej Monet, zobaczcie, mogłaby mówić o zdrowym egoizmie, bo ona tutaj wskazuje na siebie jako na skarb, a nie na jakieś swoje tutaj kolie, diamenty, złoto i tak dalej. Ona jest przekonana o tym, wie, że ona jest skarbem i ona umie siebie szanować, umie gdzieś tak rozmawiać z innymi, żeby inni też zachowywali do niej szacunek. Zobaczcie, siła, moc oraz karta Królowej Monet fantastycznie. Ja bym w ogóle powiedział, że w tym miesiącu jesteście bardzo stabilni albo stabilne emocjonalnie, wprost przeciwnie do tego, co mogło być całkiem niedawno, momento. Było czy nie było, no w każdym razie Królowa Monet ma tutaj wszystko pod kontrolą, ona się nie musi martwić. Świetnie. Co macie w Radzie? Zobaczcie, w Radzie jest piękna karta dziesiątki monet i jest to karta związana z obfitością finansową, z pieniędzmi i tutaj gdzieś najprawdopodobniej przydałoby się jeszcze trochę przy sobie przytrzymać pieniądze, zanim w coś większego zainwestujecie. Ewentualnie w Radzie jest coś takiego, żeby nie szczędzić pieniędzy na rodzinę i bliskich, na spotkania z rodziną i z bliskimi. Tutaj zobaczcie, jest właśnie na tej karcie oprócz gdzieś tego majątku w postaci skrzyni pełnej denarów przedstawiona rodzina właśnie, starszyzna, dzieci, jakieś psy, w tle pałac czy tam zamek i jest to właśnie informacja, że jest to bardzo dobry czas na to, aby spędzić więcej czasu z rodziną, zacieśnić więzi, być może wrócić do korzeni, czyli jeśli na przykład nie mieszkacie w otoczeniu najbliższej rodziny, to wypadałoby gdzieś ich odwiedzić. Zobaczcie, dziesiątka monet i dziesiątka kielichów. Do tego jeszcze ta Królowa Monet, naprawdę piękne karty. One też by mogły sugerować, żeby byki się po prostu w maju troszeczkę uziemiły, wróciły do korzeni, ale też właśnie uziemiły. O co chodzi? Być może trzeba spędzić więcej czasu na łonie natury. Może właśnie z rodziną. Czego nie robić, czego unikać? I zobaczcie, jest to piątka mieczy. A piątka mieczy mogłaby jak najbardziej wskazywać na zamykanie spraw pod dywan, na brak komunikacji, na nieumiejętność rozmowy, na uciekanie od niej. Na tej zasadzie, że jakoś tam, coś tam się rozwiąże i czegoś takiego unikać, dlatego że ja mam wrażenie, że jest to miesiąc, w którym przychodzi bardzo dużo takiej stabilizacji w relacjach z najbliższymi. Przychodzi nawet nie jakieś wybaczenie, ale zrozumienie. Dlatego informacja jest taka, żeby po prostu gdzieś o czymś rozmawiać, nie unikać. Piątka mieczy też sugeruje, żeby jeżeli zdarzyło Wam się, że ostatnio ktoś padł, to niech sobie trochę poleży, nic się nie stanie. Padłeś, to sobie poleż, zaraz powstaniesz. I tutaj w tych kartach ewidentnie powstanie widziałem. Słuchajcie, sprawdźmy teraz, jak przedstawia się sfera miłości i uczuć na maj. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Co przychodzi do Sylwii, ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji. Lala. Byki, jak Wy przedstawiacie się w tym miesiącu w miłości i w uczuciach?
Słuchajcie, no dzieje się. Jaka będzie dla Was rada? Słuchajcie, ktoś tutaj rogaty się pokazał. No dobrze, w Radzie jest trygon ognia, baran, lew, strzelec, nie wiem czemu. Czego nie robić, czego raczej unikać? Oj, co ja tutaj? No dobra, słuchajcie. Dziwna sprawa. Znowu pojawiły się sprzeczności. Sporo trygonu wody. Rak, skorpion, ryby. Ewentualnie ognia, czyli baran, lew, strzelec. Ale to już, no zaraz. Momento, bo zaraz się zamotam. Przejdźmy do energii z przełożenia dla związków najpierw. Zobaczcie, jest tutaj 8 kielichów. I 8 kielichów wcale nie musi mówić o rozstaniu. Zwłaszcza w tej talii. Zobaczcie, ta karta przedstawia syrenę, która jest gdzieś uwięziona pod wodą i ona gdzieś tonie. No, ta woda jest dosyć ciemna, więc tutaj mam wrażenie, że ta karta mogłaby sugerować jakieś trudne emocje, trudne myśli. Być może jakiś zawód miłosny z przeszłości, takiej bliskiej. Znaczy zawód miłosny, no, że ktoś Was po prostu zawiódł w związku, w relacji. Być może zwłaszcza do relacji, które miały się rozpaść. Jest to przekaz. Tutaj powiedziałbym, patrząc na całość rozkładu, że raczej się nie rozpadają, ale jest tutaj w każdym razie dużo spraw, które trzeba poruszyć właśnie w maju. To jest też nawiązanie, słuchajcie, do czytania ogólnego. No, po prostu. Mam też w ogóle wrażenie, że jest w Waszym związku takie wyciąganie drugiej osoby z trudnych emocji. Może Was na przykład bardzo wspiera druga osoba. Zobaczcie, dla singli z przełożenia ta 8 kielichów mogłaby pokazywać, że wraca ktoś z przeszłości. Może Wam się na przykład przypomina jakaś osoba z przeszłości. Wydaje mi się, że raczej przysporzy Wam to lekkiej nostalgii, po prostu. Zwłaszcza jeśli ta osoba dosłownie przyjdzie i się zgłosi. W każdym razie myślę, że jest to miesiąc rozstania się z trudnymi myślami, z trudną sytuacją a propos zawodu miłosnego, być może nawet z takiej najbliższej przeszłości. Zobaczcie, w ogólnej energii dla związków i par jest karta Pazia Buław i Paź Buław jest kartą komunikacji. On mówi o wieściach. On stara się rozmawiać. On gdzieś tutaj zaczepia, więc mam gdzieś wrażenie, że jest to miesiąc po prostu komunikacji i rozmów, dosłownie szczerych. Natomiast ten Paź Buław mógłby jak najbardziej też pokazywać dziecko, no bo Paź to jest ktoś bardzo młody, jak nie wiekiem to duchem. Na tej zasadzie jakby na przykład ktoś młodszy bądź dziecko miałoby Was pogodzić, scalić na tej zasadzie. W każdym razie Paź Buław mówi o takiej już tlącej się energii. Bardzo dobrze, zwłaszcza jeśli było coś trudnego. Dla singli z ogólnej energii ten Paź Buław, jako że właśnie jest to karta komunikacji, może gdzieś sugeruje, że po pierwsze, primo, do kogoś rzeczywiście przychodzą wieści od byłego, jakiś eksio albo eksia, tak bym powiedział. O co tutaj chodzi? Jeszcze nie wiem, może zaraz tutaj sobie to się rozwikła, ale Paź Buław mógłby też mówić o tej tlącej się energii i właśnie wyjściu z 8 kielichów, czyli z nostalgii, smutku. Ja w ogóle mam wrażenie, że coś zaczyna się dziać w tym miesiącu. Być może sporo piszecie z innymi na portalach czy aplikacjach.
Jak pokazuje się partner lub partnerka w związku, w relacji? No słuchajcie, fantazja, jak karta Króla Kielichów, czy tam Królowej Kielichów, to już możecie sobie odwracać. I Król Kielichów jest pełen miłości, czułości, wsparcia, zaangażowania. Jest to osoba rodzinna, osoba, która gdzieś lubi czułość właśnie, to co już mówiłem wcześniej. Okazuje swoją czułość i wydaje mi się, że ta druga połówka wasza jest taką chętną do naprawiania, do przepraszania, może nawet leciutko uległą, bądź w ogóle osobą, która wspiera was w trudnych chwilach, jeśli takie przechodzicie. Jeśli chodzi o to, co przychodzi do singli, no to zobaczcie, Król Kielichów, być może Rak, Skorpion, Ryby, czyli ten trygon ognia, ewentualnie w ogóle osoba, która jest zakochana, zauroczona, ktoś, kto was bardzo lubi, ktoś, kto rzeczywiście chce postarać się o wasze względy i jak najbardziej mam wrażenie, że tutaj ktoś taki się pojawi. Do części z was może przyjść osoba, która ma jeszcze niedokończone sprawy z rodziną, poprzednią swoją, z żoną czy tam z mężem, coś takiego. Zobaczcie, wy przedstawiacie się w związkach jako karta diabła. No, słuchajcie, ten diabeł lubi kontrolować, diabeł lubi przewodzić, lubi ustawić sobie drugą osobę, ale no, jako że diabeł mówi o kontroli, to mi się wydaje, że to jest najlepszy czas właśnie na przejęcie kontroli w waszym związku. No, przejęcie kontroli nad tym, co wymykało się spod kontroli. Rozmowa, egzekwowanie czegoś, no bo jeśli ktoś dużo gada, mało robi, no to nie o to chodzi. Słuchajcie, no gdzieś związek ma być obopólny, a nie to, że jedna osoba się stara. Tylko. W każdym razie diabeł mógłby mówić o takiej seksualnej energii, no bo diabeł to kusiciel, więc mam wrażenie, że działacie bardzo na drugą osobę. A jak single się pokazują? No jak diabeł. I teraz tak. Tutaj mam wrażenie, że do części z was może wraca osoba kontrolująca z przeszłości. Momento. Może chce was odwiedzić, może chce przyjechać, może nawet z zagranicy czy z innego miasta. I jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że powoli wykaraskujecie się z jakiegoś uzależnienia, być może nawet toksycznego, od osoby z przeszłości. I to też na tej zasadzie, że część z was może sobie uzmysłowić, dobra, nie wszyscy są tacy sami. No okej, no czy takie same. Spróbuję gdzieś z kimś umówić się na randkę, tym bardziej, że no diabeł to kusiciel, więc macie w sobie bardzo dużo seksualnej energii i działacie na innych. Wykorzystać to bardzo proszę. Słuchajcie, jaka jest rada w związkach, jaka jest rada dla par? Karta Słońca. Uwielbiam tę kartę, ona przedstawia dzieciaczka na polu słoneczników i powiedziałbym tak, mogłoby to być dziecko. W radzie macie starać się o powiększenie rodziny, jeśli rzeczywiście no was to dotyczy, jeśli chcecie. Inna sprawa jest taka, żeby rzeczywiście dla dobra dziecka coś zrobić, być może spróbować się scalić, jeśli były problemy. Karta Słońca w ogóle sugeruje, żeby wybaczyć, żeby cieszyć się, żeby zrobić coś nowego dla odświeżenia związku, relacji. Nie wiem, czy te fantazje seksualne sobie spełniacie jakieś, może porozmawiajcie w ogóle o nich, czy macie. Pewnie każdy ma. Rada dla singli, karta Słońca. Słuchajcie, ta karta sugeruje, żeby wybrać coś nowego, żeby dać szansę komuś nowemu. Jeśli rzeczywiście ktoś wam się przygląda i no naprawdę mu się podobacie, czy tam jej, może już ta osoba jest zauroczona bądź zakochana, to gdzieś wypadałoby spróbować, bo najprawdopodobniej ta osoba ma szczere zamiary. Jeśli chodzi o byłych powracających z przeszłości, to nikt nie mówi, żeby tutaj ich po prostu, no nie wiem, tam od góry do dołu, no wiecie co zrobić, jakoś tam odepchnąć bardzo, ale gdzieś z klasą się zachować.
To jestem ja mam swoje fajne życie, dbam o siebie z godnością, z honorem, ze zdrowym egoizmem. Okej. Pojawiłeś się, pojawiłaś, dzień dobry. Nic z tego nie musi być. Słońce w ogóle sugeruje, żeby się bawić, ucieszyć w tym miesiącu i robić coś dla siebie. Są to randki. Czego nie robić, czego unikać w związkach? Jest to karta kochanków. Słuchajcie, kochankowie, jest to karta, która mogłaby sugerować, żeby nie podejrzewać drugiej waszej osoby z pary o romanse. Porozmawiać o tym, jeśli rzeczywiście ktoś ostatnio mało rozmawia, dużo pracuje, ma dużo własnych spraw, może to wcale nie znaczy romans. Słuchajcie, porozmawiać i też sobie nie wkręcać a propos 9 mieczy w ogólnym czytaniu. Karta kochanków też mówi o tym, że jeśli tutaj ma być jakieś scalanie, to scalać się, to słuchajcie, ma to być okraszone jakimiś zasadami. Co zrobić, żeby nie było tak jak ostatnio? Czego unikać, czego nie robić dla singli? Słuchajcie, karta kochanków. Kochankowie to też karta, która mogłaby mówić o kuszeniu, bo zobaczcie, tu jest Adam i Ewa, najprawdopodobniej jabłko pomiędzy nimi, symbol grzechu w cudzysłowie. I informacja jest taka, żeby nie grzeszyć z byłymi, ekshumacji nie robić. Jak już była podjęta decyzja, to niech tak zostanie. Czego nie robić, czego unikać? Powiem inaczej. Nie unikać randkowania. Sprawdźmy, co w pracy i w finansach. Jaka będzie ogólna energia? Słuchajcie, pięknie. Karta się powtórzyła z ogólnego czytania. Co przychodzi, co się pojawia? Co odchodzi do przeszłości? Słuchajcie, naprawdę świetne czytanie. Bardzo. Jak wy się przedstawiacie? Widzę tutaj triumf, zwycięstwo, kreatywność. Ale słuchajcie, to zwycięstwo też może być spowodowane tym, że byki nieoczekiwanie się będą zachowywać bardzo stanowczo, bardzo konkretnie, bardzo zaznaczą swoje jakieś zasady, zwłaszcza w rozmowach o pieniądze. A rada dla Was? Jeśli chodzi o byki, które szukają pracy, powiedziałbym, że jest szansa na znalezienie nowej, ciekawej, takiej korzystnej. Byki, które zastanawiają się nad tym, czy nie odejść z obecnej firmy, czy miejsca pracy. Informacja jest taka, że nie będzie zakończenia czegoś, ale to dobrze, bo być może uzyskacie lepsze warunki pracy. Czego nie robić, czego raczej unikać? Super, słuchajcie, naprawdę niezłe czytanie. Mam w ogóle wrażenie, że część z Was jest na urlopie. Pojawiło się sporo kart związanych z takim triumfem. Naprawdę, bo zobaczcie, tutaj na tych 3 kartach są przedstawione osoby, które trzymają w górze albo buławę, albo, poczekajcie jak to było, albo różdżkę, nie, tak było, nie, tak, albo różdżkę, albo miecz do góry, ku triumfowi.
ku świętowaniu. Dobra, słuchajcie, przechodzę do brzegu. Z przełożenia jest dla Was karta 4 mieczy. Karta regeneracji, karta wyleczenia, spokoju i pokoju. Będzie pokój w pracy. Być może 4 mieczy mogłaby sugerować, że ktoś z Was w maju jest na urlopie lub w sanatorium i odpoczywa sobie. Ma czas, żeby przemyśleć pewne sprawy. 4 mieczy to raczej stabilna karta. Mogłaby ewentualnie jakąś rutynkę w pracy zasugerować, ale to nic złego. Nie widzę tutaj jakiegoś smutku. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was królowa monet, albo król monet, to już odwracajcie sobie jak chcecie. I to jest właśnie karta, która przedstawia Was, trygon ziemi, byka, pannę lub koziorożca. Karta, która pokazała się w czytaniu ogólnym. Świetnie, dlatego że tak, stabilna sytuacja zawodowa, kreatywne działanie, kreatywna praca. Raczej mam wrażenie, że jakieś pieniądze przy sobie przetrzymacie, ewentualnie nie szczędzicie właśnie na bliskich lub na wspólny odpoczynek z bliskimi. Tutaj zobaczcie, przychodzi do Was karta 6 buław, czyli karta triumfu, radości i zadowolenia. Świetnie, bo dla osób, które szukają nowej pracy, wychodzi gdzieś na to, że jest duża szansa znalezienia nowej, lub dla osób, które zastanawiają się, czy nie szukać pracy, w obecnym miejscu jest do uzyskania coś więcej. Tylko trzeba porozmawiać, dobrze przygotować się do tej rozmowy. 6 buław mówi o tym, że świetnie przedstawiacie się jako osoby zarządzające jakimś zespołem, delegujące zadania, dyrygujące po prostu. Dzielicie się z innymi swoim doświadczeniem, które jest duże. Zobaczcie, do przyszłości odchodzi karta 8 kielichów, a tutaj w przypadku tej talii, jasne, może to być karta rozejścia się. Karta zmierzania ku nowemu. To tak jakby nie było odejścia z obecnego miejsca pracy, bo uda Wam się rzeczywiście przytrzymać przy sobie, tak jak ta królowa monet pokazuje, pieniądze albo zgarnąć więcej. Tak jak karta 6 buław, czyli triumfu by sugerowała, gdzieś jest szansa na to, żeby rzeczywiście uzyskać coś, co Wam się należy. Tutaj może podwyżka, może inne stanowisko. 8 kielichów, odchodząca do przeszłości, mogłaby mówić, że jeśli ktoś znajdzie nową pracę, to bez skrupułów odchodzi od obecnej i wybiera nową. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta wieży, a wieża mogłaby sugerować coś takiego, może nawet nie to, że nieuchronnego, ale spontanicznego. I na tej zasadzie, że w obecnej pracy ku zdziwieniu innych, zwłaszcza pracodawców, będziecie działać bardzo kreatywnie, spontanicznie, dużo pozytywnej energii. Pokazujecie się jako osoba, która w cudzysłowie wyznacza trendy albo właśnie wprowadza coś innowacyjnego, żeby nie było tej nudy, żeby nie było tej rutyny. Informacja jest taka, że ktoś z Was może zbiera pieniądze na remont bądź nowe mieszkanie. Jeszcze trochę trzeba pozbierać. Zobaczcie, w Radzie jest karta rycerza mieczy, a rycerz mieczy jest waleczny, stara się, ale on, słuchajcie, jest wielkim dyplomatą. On umie rozmawiać, on wie, jak przygotować się do rozmowy, żeby gdzieś rezultaty tej rozmowy były dla niego korzystne. Więc właśnie w Radzie jest zawalczyć o swoje, bo on jak najbardziej walczy, ale w sposób przemyślany, dyplomatyczny, asertywny i spokojny. Tak bym powiedział. Jeśli rzeczywiście gdzieś pojawia się nowa praca na horyzoncie i jest to pewnik, to raczej ją wziąć. Czego nie robić, czego unikać? Zobaczcie, jest to karta maga, czyli ktoś, kto mógłby w pracy na przykład leserować. Czyli osoba, która dużo gada, dużo plotkuje, super się bawi w miejscu pracy, ale
kurka wodna nic nie robi. I no, informacja jest taka, żeby takiej osoby się wystrzegać, albo po prostu no, gdzieś tak porozmawiać, ale w sposób przemyślany i taki, wiecie, z humorem nawet, z tą osobą czy z pracodawcą, żeby rzeczywiście no, tutaj ktoś ukrócił tego maga, czy tego alchemika, bo była to właśnie taka karta. Powiedziałbym, żeby też nie unikać inaczej. Nie myślcie o sobie jako o kimś, kto nie ma wystarczająco dużej wiedzy, doświadczenia czy umiejętności, żeby dostać się do lepszej pracy, do lepszej firmy lub dostać podwyżkę lub lepsze stanowisko, bo macie tutaj wszystko, czego trzeba. Co trzeba? Jeśli chodzi o te remonty, jeśli chodzi o te przeprowadzki, jeszcze karty radzą, żeby troszeczkę więcej pieniędzy odłożyć. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Na moim kanale pojawiły się już czytania na wiosnę, w których sprawdziłem, co nowego do nas przyjdzie na ten okres oraz jaka będzie ogólna aura. Tutaj gdzieś to czytanie podlinkuję, ale w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką również je znajdziecie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślady w postaci kciuków w górze i komentarzy, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i papa.